Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczy Kijem, na imię Kasia. I to ze mną oglądacie przetargi w Niemczech i sklepy używane również. Moi drodzy, oczywiście zapomniałam nagrać przywitanie na Flamarku, bo się już zakręciłam i zaczęłam oglądać te wszystkie piękne rzeczy, więc nagrywam teraz już jakby ale nieważne, no, ważne, że będzie. Moi drodzy, zapraszam Was na Flamark ze mną. Jest już z ogródka, słuchajcie, coś tam będzie się działo w tym ogródku powolutku, no bo już czas, już jest pięknie ciepło, dzisiaj było 16 stopni rano, no rano, nie tak rano, bo rano całkiem było 3 stopnie, ale coraz bardziej ta pogoda się polepszała i 16 stopni było później, także fajnie, już mamy wspaniałą pogodę na chodzenie po Flamarkach. Słuchajcie, zobaczmy, co tam dzisiaj było ciekawego. Zapraszam. Bardzo ładny pojemnik na lód. Piękny. Pani chce 8 euro, ale naprawdę bardzo ładny. Tu też jest śliczny. Też 8 euro. Tu mamy jeszcze takie szczypce chyba do cukru, do kostek cukru, nie? 3 euro. To też jest piękne. Dzisiaj ma być 18 stopni, ale w tej chwili jest 3. Także zimno. Tu jeszcze się pan całkiem nie rozpakował. 250 euro. Was denn? Die kleine Lampe? 25. 25, a pan najpierw powiedział 250. I wszyscy się zdziwili. O, to mój stolik stoi, drugi. To jest ten sam, tylko jaśniejszy. Habe ich letzte Woche gekauft, einmal. Ne? Ja. 60. 60? Ja. Steht schon zu Hause. Ne, zweite brauche ich nicht. Sie hat einen etwas dunkleren gehabt. Ja, der war etwas dunkler. Naja, sehr schön. Ciao. Ciao. Tam mamy piękny obraz. Widzicie? Taki morski. Zresztą tu obok też ten taki z kwiatami jest ładny. I tu mam jakiś piękny zestaw, zobaczcie. Mitterteich. Zresztą ten kobaltowy tam też jest bardzo ładny. Takie talerzyki bez sygnatury. 6 sztuk 18 euro. Zobaczcie, jakie maleństwo. Ale słodkie. Ich finde besser, wenn es so die Zeitung wie normale. Ja.
Morgen. Patrzcie, jakie świeczki. Już kiedyś gdzieś takie widziałam, ale są popękane. Rosenthal. A tu mamy Villeroy-Boch, zobaczcie. Często tych nalepek nie ma niestety, ale po formie można znaleźć w internecie. Tu też jest Villeroy-Boch, taki nosorożec i piękna ryba. Tam mam jeszcze ładne figurki z tyłu. I jeszcze świąteczne rzeczy. Taki podobny bałwan jest od Rosenthala, więc czasem trzeba wziąć do ręki, jednak sprawdzić. Ten jest nie z Rosenthala. O, tu jaka piękna popielniczka. Na pewno by tu parę pięknych rzeczy znalazł. Tu mamy taki ładny dekanter, ale niestety jest obity tu na wierzchu, już go nawet, o widzicie, tu jest w ogóle poczaskane coś. Za dużo wkładane na raz, a już w ogóle te lampki do wina razem z takimi ciężkimi rzeczami to nie ma prawa przeżyć. To jest chyba też Rosenthal. Nie mają sygnatury, ale to jest chyba Rosenthal. O, ta miseczka jest bardzo ładna. O, widzicie? Śliczna. Tu mamy KPM Krister. O taki. Stara sowa. Tu mamy wszystko po 2 euro. O, patrzcie właśnie. Takie bombki, bardzo rzadko je widuję z Rosenthala. Piękne. Każda jest inna. Naprawdę, w zasadzie to na Flohmarku chyba pierwszy raz. Entschuldigung. Wie teuer sind die Gläser? Kostet 15 Euro Stück. 15 euro sztuka. No, myślę, że tak cena adekwatna. No niestety one kosztują. Tu jeszcze jest taka od Hutchenreuta. Ale one tak kosztują niestety. Trochę trzeba za nie zapłacić. Piękny koszyczek. Tu mamy jeszcze takie ładne muranko, piękny kolor, popielniczka.
Herr möchte serviert. Was? Die beiden zusammen? Wie 10? Nee, ich bin gerade auf dem Trödel, dauert ein bisschen. A tu są szachy. Tutaj mamy trochę tych kartonów. Zobaczymy, czy coś tu znajdziemy. Wyobraźcie sobie, że na tych kartonach i w ogóle na stanowiskach kupują też handlarze, a potem stanowisko obok sprzedają. Taka ciekawostka. To pierwszy, ten lepszy. No tu mamy na pewno Murano. Ciekawe, czy były złocenia. Weil es dauert ein bisschen, ich weiß nicht genau, wo die... Und das müssen Sie mit allen Sachen machen und dann sieht man nicht. Was kostet der gute Ja. Tu mamy ładny obraz. Zobaczcie, jakie maki piękne. O, śliczne. Bawaria. O, jaki piesio. To jakiś smutny. Patrzcie, jakie ładne ramki. Wszystkie prawie okrągłe. Albo owalne. Popatrzcie tutaj. Złoto Bałtyku, naturalny bursztyn, pewnie przywieziony gdzieś od nas z polskiego morza. Takie coś kiedyś w Polsce miałam. To chyba nawet z Polski jest. Z Zakopanego. O, jaki tu mamy fajny ten witrażowy aniołek. Trochę dywanów, ale zniszczone strasznie. Zobaczcie, jaka płaskorzeźba piękna.
Patrzcie, jakie ciekawe lampy mosiężne. Ta kulista jest fajna. Bardzo wysoka zresztą. Und, alles gut? Alles gut. To chyba jest też coś polskiego. Kissen. Danke. To też była lampa. Hast du nicht was Schönes dabei? Noch so ein Zeppelin gekriegt. Ist das nichts für dich? Zobaczcie, jaka kura z mosiądzu. I piesek tutaj jakiś jest. Zeppelin, was ist das nichts für dich? Der Bauer der Wildnis? Habe ich gehabt. Habe schon 4 Stück von gehabt. Też nie jest byle co ciężkie, jak nie wiem. Jedes Mal war die in irgendeiner. Wałbrzych. Ładne. Z talerzykiem? Chyba tak. Takie ładne lampki mosiężne. Zobaczcie jaka buszla. Niesamowita. Patrzcie. A tu jaka lampa. Też ciekawa. Was bezahlt man bei dir denn für so ein Telefon hier? Eigentlich 20, aber für dich, weil du mir einen Preis gemacht hast, letztes No, takie sztućce. Hast du was zu schleppen dafür? Wo ich da reinstecken kann? Borsin. Bez bakalitu. einzige Typ, die Trzonek. die wir überhaupt besitzen. To jest ładne. Co to jest? Angielskie. Bardzo ładne. Ich hatte eins, ich habe das Tu jaka malutka książeczka. Co to jest? To nie jest książeczka. To jest jakiś pojemnik. Jeśli chodzi o ten mebel, a jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba, kurczę. I nie kosztuje dużo, bo kosztuje 80 euro. Ale ja nie wiem, czy ja chcę potem wozić stąd do Polski meble.
Czy nie lepiej te meble kupić w Polsce potem? Jakoś tak. Chyba to byłby lepszy pomysł niż stąd wozić tam. Chociaż niby tutaj jest taniej, ale za parę lat pewnie nie będzie. A potrzebuję też większą tą. Potrzebuję większą taką witrynę, ale większą. Także chociaż jest ładna, bardzo nawet jest ładna, to ona mi w sumie tak za bardzo wielkością nigdzie nie pasuje. Olu, żaba. Ropucha raczej. Fajna. Taka ta skarbonka. Tu mamy ładne talerze na dole, ale duże. Na pewno stare. Piękne. Ile ich jest? Tylko niestety głębokie. Ale zobaczcie, jaka piękna malatura. Śliczne. Tylko co mi jest tylko z głębokich talerzy? To jest ten problem. No, bardzo ładne. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykija. Mam na imię Kasia i to ze mną chodzicie po pchlich targach i po sklepach używanych w Niemczech. Dzisiaj również byliście ze mną na pchlim targu. Moi drodzy, było dzisiaj dużo pięknych rzeczy i dużo zachwycało. Powiem szczerze, że naprawdę wyjątkowy flomark. Było też ciepło, wiecie, rano jest troszeczkę zimno, ale im później w dzień to po prostu jest coraz cieplej, trzeba się tak ubierać, żeby można coś z Ciebie ściągnąć, czyli jakąś czapkę, jakiś szalik, potem wsadzić do torby, bo potem już jest za ciepło. Moi drodzy, dzisiaj nie mam wielkich zakupów, ale dzisiaj mam wyjątkowe zakupy, naprawdę wyjątkowe. Jestem ciekawa, czy domyślacie się, co kupiłam. Myślę, że tutaj w Niemczech, powiem szczerze, u nas bardzo rzadko są meble na flomarktach, tu u nas i są, jeżeli są, to tylko i wyłącznie w lecie, bo widzę na polskich pchlich targach to i w zimie, nieraz śnieg na nie pada, nieraz deszcz na nie pada i widzę, że bywają, natomiast u nas nie, u nas absolutnie, tu gdzie ja chodzę, to mebli w zimie w ogóle nie ma. Natomiast zdarzają się jakieś tam może stoliczki, ale to też tam gdzieś w jakimś aucie stoi. Ja tą moją małą komódkę kupiłam właśnie w zimie i na nią deszcz padał, ale to był wyjątek, bo powiem szczerze, że to jest bardzo wielka rzadkość. To u nas oczywiście, ja nie mogę powiedzieć o wszystkich flomarkach, tylko o tych u nas tutaj. Moi drodzy, co kupiłam? Kupiłam tarnowiec. Znowu mi się tarnowiec trafił. Czasem jest długo nic, a potem nagle się trafiają dwa na raz, moi drodzy, taki mały, nazywany często świecznikiem albo wazonikiem. Dla mnie to chyba bardziej wazonik, bardzo ładny, taki pudrowy róż. Myślę, że piękny pudrowy róż trafił się, także schował się tak, wiecie, pomiędzy innymi porcelanami, ale go wychwyciłam, także fajnie. Myślę, że ma piękny kolor, mógłby stać w łazience, w sumie oczywiście mógłby stać w jakiejś wytrynie z innymi szkłami, ale ja go też widzę w łazience, on by pięknie w łazience mojej wyglądał, bo ja mam taką jedną łazienkę, ja mam dwie łazienki i w jednej łazience są takie różowe kafelki, on by tam pięknie wyglądał. Tak, moi drodzy, taki był jeden zakup, a drugi, no zgadujcie. Zgadujcie, co było drugim zakupem. Zaraz do Was wrócę. Tak, moi drodzy, jestem z powrotem. Już nie będę Was dłużej trzymać w niepewności, co zdarzyło się, co się zagupiło dzisiaj. Moi drodzy, kupiłam tą witrynę, która po prostu
zabłysła mi w oczy i powiedziała: bierz mnie, jak mnie nie weźmiesz, to nie wiem. No i tak myślałam, chodziłam koło niej w tej we w te, obeszłam cały Flohmarkt. W sumie najpierw zapytałam o nią, czy jest do wzięcia, a ile kosztuje. Potem pochodziłam, wróciłam, potem pochodziłam jeszcze i potem jeszcze raz wróciłam. Tak się zastanawiałam, mówię, brać czy nie brać, bo ona też nie jest za wysoka. Ona też wygląda, wiecie co, bo ja już ją nagrałam trochę dla Was i ona nie jest taka niska, jak się wydaje w kamerze. Ona jest wyższa. Tak mam wrażenie, że ona w kamerze wygląda na dużo niższą. Chyba muszę ją zmierzyć i podać Wam w centymetrach, żebyście uwierzyli, bo ona wcale nie jest taka niska, jakby się wydawało. Natomiast no kupiłam, tylko nie dostałam jej od razu, dlatego ten filmik. Zresztą Wy i tak macie tak poślizg mały w filmikach, więc Wyście pewnie tego specjalnie nie odczuli, że on był parę razy. Już shortsa widzieliście z tą komodą. Natomiast ja nie dostałam nie z komodą, tylko z witryną. Nie dostałam tej witryny od razu, czyli Pan nie przywiózł jej po Flohmarkcie, tylko ugadałam się z nim tak, że bo wiecie, jak taka osoba ma ze sobą 2 meble i ma ze sobą też, mówię o tym sprzedawcy, ma ze sobą na przykład cały towar, który stoi na stołach i w kartonach, to ta osoba musi tak się spakować, żeby móc tą witrynę jakoś przywieźć do osoby, ale nie wypakowywać przy okazji pół auta, bo to jest niewygodne, to jest bez sensu w ogóle, prawda? Więc to musi mieć ręce i nogi. Poza tym ta osoba nie jechała w moim kierunku w ten dzień, tylko jechała zupełnie w innym. Więc przepraszam. Więc to wszystko musiało mieć ręce i nogi, żeby trafiła w końcu do nas ta witryna. Więc po prostu Pan mi dał swój numer telefonu, kazał mi napisać na WhatsApp i się do niego odezwać w poniedziałek, czyli po Flohmarkcie, i wtedy się dogadamy co do przywiezienia. Moi drodzy, komoda kosztowała 70 €. Dajcie znać, jak już ją zobaczycie konkretnie, dajcie znać, czy ta cena jest adekwatna, czy w Polsce można być może kupić taką witrynę w droższej, tańszej cenie, trudno mi powiedzieć. Myślę, że też zależy to od okazji, bo są i droższe, i tańsze meble. Czasem można droższy mebel kupić taniej, bo po prostu jest w takiej cenie. Także to tak reguły w zasadzie nie ma. Natomiast została mi przywieziona mniej więcej tydzień po w tym Flohmarkcie, na którym ją zakupiłam. Dałam Panu zaliczkę i Pan po prostu był ze mną w kontakcie, tak żeby została przywieziona wtedy, kiedy ja i Wojtek jesteśmy w domu, bo to też ma znaczenie, żeby no ja takiej komody na plecach nie przynoszę z auta, nie ma opcji. Także tak, zobaczmy ją sobie teraz na żywo. Tak, moi drodzy, i tak właśnie wygląda ta witryna tutaj. Nie jest za wysoka, ale też nie jest mała. Musiałabym ją zmierzyć, ile ona ma dokładnie. Ale no ta jest wyjątkowo wysoko powieszona, ta po lewej stronie, ta co wisi, ten taki słupek. Ale ona będzie przeznaczona, ona jest przeznaczona, moi drodzy, do Polski. W związku z tym tam są troszeczkę niższe sufity, więc to nie będzie przeszkadzać. Jeszcze nie wiem, gdzie ją postawimy, ale była w dobrej cenie, jak sami wiecie, i po prostu nie mogłam powiedzieć nie. Trochę trwało, zanim Panią przywiózł, bo nie przywoził jej bezpośrednio z Flohmarktu, tylko po prostu przywiózł ją w tygodniu po Flohmarkcie. Jeszcze tam niewiele ustawiłam, bo jeszcze nie miałam czasu, a chcę ją dokładnie umyć, tylko ją z wierzchu trochę umyłam i w środku półki, ale chciałabym ją jeszcze koniecznie naoliwić, w sensie takim specjalnym środkiem potraktować, który jest właśnie do takich mebli, żeby tak troszkę ładnie się błyszczała ta witryna. Jak wygląda dół? Nie jest bez ubytków, jakieś tam delikatne otarcie ma, ale nie ma tragedii. Myślę, kolor ma taki właśnie, jak ja bardzo lubię. Mówiłam, że nie lubię, kurczę, tego takiego falowania u góry, a pierwsza witryna, którą kupiłam, je ma. I zrozum tu kobietę. No nic, no to czasem tak bywa, że coś wpadnie w oko i obojętnie co tam jest na tym, to się człowiek zakocha
i chcę. I tak było właśnie z tą witrynką. No, przyciągło moje oko totalnie. Bardzo pasuje do tego stoliczka, który ostatnio kupiłam kolorystycznie, więc cieszę się, że już mamy trzeci mebel, bo mamy jeszcze taką małą komódkę, nie? Małą komódkę, tą witrynkę i mały stoliczek, także powolutku coś się tam nazbiera. Zobaczymy, jak to summa summarum będzie. Ona jest, tak jak mówię, ona ma takie delikatne małe obicia, ale to mi nie przeszkadza, jak to się, że tak powiem, potraktuje tym płynem specjalnym do takiego drewna, to z czasem to zniknie i nie będzie tego w ogóle widać. I tak, moi drodzy, taki właśnie mebel kupiłam. Dzisiaj kupiłam jedną małą rzecz, drugą dużą rzecz. No ta duża jest bardzo duża w porównaniu do tej małej, ale myślę, że zakupy były fajne. Powiem szczerze, że tak witrynka mnie tak oczarowała na tym Flomarkcie, że już potem chodziłam po tym jak śnięta i tylko myślałam o tym, czy wrócić do niej, czy nie wrócić do niej, nie? Więc po prostu została zakupiona. Myślę, że będzie fajnie w domku wyglądać. Na razie tutaj będzie stała. Od razu rozwiewam takie myśli typu, bo ktoś mnie zapytał pod shortsem, a czy ona będzie w tym miejscu, gdzie ta duża biała witryna stoi? Nie, absolutnie nie. Ona nie była w ogóle na to miejsce kupowana. Ta duża witryna biała z Ikei, która teraz stoi w tym miejscu, ona jest dużo większa i w to miejsce musi być duża witryna, naprawdę duża witryna. Musi mieć 2 metry wysokości, musi mieć chyba nawet koło 2 metrów szerokości, także ona w ogóle, ta witryna, którą dzisiaj kupiłam, nie była zamierzona w to miejsce od samego początku. Ja od razu myślałam, jak ją kupowałam, że myślałam ją kupić po prostu do Polski kiedyś, do domku, bo tam by najbardziej pasowała. Także taki był zamysł od samego początku, moi drodzy, i tam też trafi. Moi drodzy, takie były moje zakupy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać koniecznie, jak Wam się witrynka podoba. Może Tarnowiec się podoba, to na pewno. Polskie szkła podobają się każdemu z Polski, więc tu nawet nie ma co pytać. I moi drodzy, no dajcie znać, jak Wam się podoba witrynka. Jeszcze nie jest uzupełniona, jeszcze nie jest pełna. Trzeba ją zapełnić, ale nie miałam jeszcze czasu, żeby się tym zająć, ale jak się tym zajmę i jak ją zapełnię tymi pięknymi moimi szkłami, porcelankami, to na pewno Wam pokażę w którymś z odcinków. No, taki jest pomysł. Słuchajcie, miłej niedzieli Wam życzę i do środy. Pa!